Nazywam się Stanisław Czerczak, jestem działaczem kilku fundacji, które zajmują się tak naprawdę przeciwdziałaniem radykalizacji w środowiskach młodzieżowych, ale nie tylko, bo radykalizacja nie dotyczy tylko młodzieży, ale ludzi w każdym wieku. Skupiam się na tym, żeby pomagać wychodzić z tych ruchów osobom, które są w nie zaangażowane, z ruchów kibicowskich, z ruchów nacjonalistycznych, z ruchów faszystowskich. Robię to ze względu na to, że sam mam taką przeszłość i też w przeszłości znalazły się osoby, które mi pomogły. W połowie lat 90. związałem się z grupą skinheadów, byłem też pseudokibicem lokalnego klubu piłkarskiego. Nie było tak, że ten rasizm czy homofobia to było jakiś instrument w moim ręku po to, żeby być w grupie, po to, żeby wykorzystywać to do jakichś partykularnych celów, tylko ja w to naprawdę wierzyłem. Tutaj, żyjąc na tym podwórku, czułem się wykluczony, bo jesteśmy teraz w moim domu rodzinnym, tu jest dużo książek, moi rodzice mają wyższe wykształcenie, tutaj takich ludzi nie było na tej ulicy, więc ja przez wiele lat jako młody człowiek w podstawówce byłem przez tych ludzi, przez moich kolegów z podwórka czułem się wykluczany i paradoksalnie doprowadziło mnie to do tego, do takiej grupy, że sam wykluczałem innych, a jeszcze robiłem to w taki sposób bardzo mocny, no bo zależało mi też, żeby zaimponować tym moim nowym kolegom, temu środowisku, w którym wówczas byłem. No i któregoś dnia, wiesz, spotkałem kolegę, zresztą z bardzo dobrego gorzowskiego liceum, no który, wiesz, miał ten cały look takiego skinheada z lat 90., był ogolony na łyso, miał, wiesz, martensy, miał tego fleka, no szedł pewnie, wiesz, przez tą ulicę, nikogo się nie bał i tak dalej. No i w pewnym sensie mi ta siła też imponowała, nie? Ja chciałem być w grupie, która reprezentuje sobą jakąś taką moc, siłę i tak dalej. Ja miałem sobie zawsze bardzo dużą taką potrzebę buntu. Jako 15-letni chłopiec wydawało mi się, że najlepszą drogą do tego, żeby zmieniać świat, do tego, żeby zrobić rewolucję, wiesz. I mój pomysł na tą rewolucję był niestety najgorszy z możliwych, no bo miała to, był w mojej głowie i w głowie moich kolegów, zbudował się pomysł, wytworzył się pomysł na to, że my zrobimy rewolucję w duchu narodowo-radykalnym, nazwijmy w ten sposób. A z czego to wynikało, jeszcze ci powiem. Ja jestem jeszcze z takiego pokolenia, które pamięta czasy komunizmu. Mówiąc pokrótce, czasy, w których nic nie było dostępne, w których mieliśmy 2 programy w telewizji i tak dalej. Pamiętam dokładnie ten przełom 89 rok, 90. Otworzono granice, kiedy skończyła się w Polsce komuna, kiedy myśmy dostali kablówkę. No i myśmy wówczas tutaj na podwórku zobaczyli, wiesz, te MTV, zobaczyliśmy te wszystkie fancy rzeczy, rozumiesz, te trampki, te samochody i tak dalej, ale to nawet dla mnie, który byłem z rodziny trochę lepiej sytuowanej, były cały czas rzeczy, które nie były jakby dostępne. No i to jest bardzo prosta droga do tego, żeby zacząć sobie zadawać pytania, dlaczego? Dlaczego my tego nie możemy mieć, a przecież nastolatkowie w Stanach Zjednoczonych, no bo to widzieliśmy w telewizji, posiadają te wszystkie fajne przedmioty, które każdemu nastolatkowi na dobrą sprawę imponują. No i wtedy przyszedł starszy kolega i wytłumaczył nam to w bardzo prosty sposób. To jest dlatego, że tutaj był komunizm, a komuniści to Żydzi, że w Nowym Jorku są banki, a te banki są prowadzone przez Żydów i to ci mityczni banksterzy nas i nasze rodziny i nasz kraj, nasz naród, wiesz, okradają z tego majątku i dlatego nas na to nie stać. Ludzi ciągnie do tej ciemnej strony rzeczywistości, ale jak już jej zakosztujesz, to dosyć trudno jest sobie później, wiesz, poradzić w takich tak naprawdę ramach społecznych ogólnie przyjętych, nazwijmy to w ten sposób. Właściwie to mógłbym w dużym uproszczeniu powiedzieć, że wyszedłem z tego ruchu na takiej zasadzie, jak do niego wszedłem. Czyli jakby tutaj największe znaczenie ma to, na jakich ludzi trafiasz. Spotkałem dziewczynę, zakochałem się bez pamięci w tej dziewczynie. I ona lubiła sztukę, zabierała mnie do galerii sztuki, wiesz, trochę śmiesznie i mówi do mnie dość szybko, nie mówi, słuchaj, wszystko okej, no ale nie możemy iść do teatru, kiedy ty masz taki tatuaż albo w ogóle jesteś tak ubrany, nie? No bo coś jest nie tak, więc postawiła mnie przed zero-jedynkową sytuacją, albo ona, albo moje środowisko. No i ja jako zakochany nastolatek, wiesz co, dość szybko jakby, no, poszedłem za głosem serca i wybrałem miłość. I to był ten czynnik, który spowodował, że wyszedłem z grupy skinheadowsko-kibolskiej. Pomimo tego, iż to moje wyjście z tej grupy było pewnym, można powiedzieć, zbiegiem okoliczności, no bo po prostu poznałem dziewczynę, to ten sam proces wychodzenia już był o wiele bardziej skomplikowany i złożony, bo wychodząc z tego środowiska, już wtedy, chociaż byliśmy nastolatkami tak naprawdę, miałem świadomość tego, że będę przez kolegów z mojego środowiska, że jakby to nie zostanie zrozumiane, nie? Że ja stanę się
ich wrogiem, nawet największym, bo wiem, co się dzieje w grupie, wiem, jak grupa jest zbudowana, wiem, jakie są układy, a jednocześnie wychodzę z tej grupy i w naturalny sposób staję się jakby zdrajcą rasy, ojczyzny, klubu kibicowskiego. Koledzy moi szybko się ode mnie odwrócili. No, tak jak ja od nich, wiesz co chodzi. Ja przestałem, jak to się odbyło? No ja przestałem chodzić do knajpy z nimi, ja przestałem jeździć na mecze, a wiesz, to był pewien obowiązek, stawienie się na meczu tutaj domowym, a na wyjeździe tym bardziej, więc ja przestałem to robić, więc to nie zajęło długo czasu, kiedy oni zrozumieli, że ja już po prostu z nimi nie jestem, więc zaczęły się na mnie ataki, pluto na mnie, wyzywano mnie, kilkakrotnie zostałem pobity. Dość często o tym myślę, czy gdybym nie spotkał tej dziewczyny na swojej drodze, to czy bym zmienił swoje poglądy i już teraz jestem przekonany, że tak by się stało, bo ja mimo wszystko wkraczając w podziemną strukturę organizacji, subkulturę, szukałem tam wolności, a wiesz, dość szybko zauważyłem, że to jest ruch bardzo sformalizowany, począwszy od tych takich zewnętrznych cech, czyli jednakowego ubioru, po jakby słuchanie jednakowej muzyki, po to, żeby, nie wiem, no myśleć w ten sam sposób, że wiesz, że ja już generalnie i tak czułem się za ciasno w tej grupie, że to było, wiesz, że to mnie już przerastało w pewnym momencie, więc to spotkanie było jakby bardziej takim impulsem do wyjścia, niż tak naprawdę przyczyną tego stanu rzeczy. Przeszłości nie możemy cofnąć, to jest jakby oczywista oczywistość. Możemy się z nią pogodzić i możemy ją starać się wykorzystać w jak najlepszy sposób. To znaczy, nawet najbardziej mroczna przeszłość, jakby to być może patetycznie, banalnie nie zabrzmiało, wykorzystana przeze mnie, przez nas do robienia, do czynienia dobra, może być naszym najsilniejszym orężem.